Cześć siemanko, ci co oglądali poprzedni film, to już wiedzą, co się stało z moim kompresorem. I mówiłem, że trzeba zacząć od nowa. Trzeba się rozstać z tym kompresorem. No ale bez kompresora w garażu lipa trochę, bo jednak się do niego przyzwyczaiłem. Często się przydaje. Trochę sprzętów mam na powietrze. No także, zapraszam do oglądania. Za chwilkę się wszystkiego dowiecie. Przyszła do mnie paczka, a nie, to nie ta paczka. Przyszła do mnie paczka, taka dosyć duża. Otwieram wieko. Rączka. Filterek, odpowietrznik, kółeczka. No i te podstawki. No i co tu mamy jeszcze? Ja pierdzielę, ale grubas. O kurde. O ja pierdzielę. O Jezu. O, trochę to waży. Do not eat. Nie wolno jeść. To trzeba wkręcić. W sumie nieważne jest, co tutaj się po kolei zrobi, bo i tak trzeba zrobić wszystko. O ja pierdzielę. Najpierw to trzeba podnieść. Okej. Dobra. Dobra. Oj kurde, Radek, będziesz się kurbawił. Zamiast to od razu złapać nakrętką, żeby ci to nie uciekało. Nie, kurde. Dwie na raz trzeba, nie? Nie trzeba. Kółeczka. No i co? No i... O, dobra. Już myślałem, że tych zawleczek nie ma, ale jednak są. Podkładka. Dobra, wkładamy sobie tą, kurde, zawleczkę. Teraz czas na rączkę. Tu nie ma otworów, czyli tylko to jest wsuwane, skręcane. No ale dokręcili to. Oła. Okej. No i kurde co? No i gotowe. Olej jest? Jest. BJC. Kompresor olejowy. Silnik 2.2 kW. 2900 prawie obrotów na minutę. Napięcie 230 V. Wymiar tłoka 2x65 mm. Wydajność na ssaniu 425 litrów na minutę. Maksymalne ciśnienie 8 barów. Zbiornik pojemność 115 litrów. Już mi się kiedyś taki baniaczek podobał, bo on jest bardzo króciutki. Mało miejsca zajmuje. Ta butla jest wysoka, ale krótka. No i w dodatku przekonało mnie to, że ma 115 litrów. Są wersje też z takimi tłokami w układzie V, aczkolwiek takiej nigdy nie miałem i tak mi się, kurde, spodobała. Tak fajnie, kurde, wszystko zmontowane, tło na pasek, paluchów się nie wsadzi. Kurde, fajna sprawa. Zapomniałbym o dwóch ważnych rzeczach. Filtr powietrza. Okej, tutaj skręcamy, przykręcamy, bo kompresorek tutaj mamy. Ostatni elemencik układanki. Wyciągamy ten koreczek i wkręcamy to takie, kurde, włochate. No dobra, to patrzymy. Myślałem, że się już, kurde, nie zatrzyma. Na początku miałem wrażenie, że on nabija. Tamto to szybciutko nabijało. No, tylko, że tam butla nie ma 50 litrów, no a tutaj ma 115. Zmierzę, czy wszystko się zgadza i obliczymy sobie rzeczywistą pojemność tej butli. No dobra, sprężareczki. Stanley wypadł. I ty też, kurde, wypadł. Teraz ty wjeżdżasz w to miejsce. Idealnie wymierzone. Nie, nie idealnie. Trochę brakuje. Przechodzimy sobie na moją stronę. Klikamy sobie tutaj. Kalkulatory. No i mamy kalkulator wydajności efektywnej i kalkulator pojemności zbiornika.
bierzemy średnicę 45 cm, wysokość, no czyli długość w naszym przypadku z moich obliczeń wyszło 72 cm. I klikamy oblicz. Pojemność zbiornika wynosi 114,51 litra, czyli zgadza się wszystko. Tam wiadomo, te pół litra w tą czy w tą. Jakbym wysokość zamiast 72 policzył 73, to już mamy 116 litrów. A dałbym 71, to mamy 113 litrów, prawie 112,92. Pojemność deklarowana przez producenta 115 litrów jest rzeczywista, bo taki pomiar to wiadomo jest, no ma jakąś tam granicę błędu. No ale czasami jak mierzyłem butlę 50 litrów, a tam wychodziło 42 litry, 43 litry, ta granica błędu, te kilka litrów, no ale nie na przykład 7 litrów na butli 50, tak jak na przykład ta butla, ona nie ma 50 litrów, jakieś tam 47, a ta butla według producenta ma 50 litrów. No ale w rzeczywistości ma tylko 43. Ja sobie tą butlę ogarnąłem, żeby przełożyć tą moją pompę z silnikiem tutaj, ale jak zobaczyłem, że to nawet nie ma 50 litrów, plus kupa roboty, żeby to wszystko dorobić, no po prostu mi się odechciało. Dobra, żeby ktoś nie powiedział, że jakieś oszukane są wyniki, to zrobię to troszkę inaczej. Stawię ją na równo z kompresorem. Tutaj się kończy kompresor. Mam jedną kreseczkę. No i tam z drugiej strony zrobię drugą. Tam jest jedna kreseczka. No i tam jest druga. Ja tutaj przełożę miarkę sobie. Tam mam na równo. I tutaj do tego jest 76 cm. Czyli w sumie jeszcze więcej niż wtedy obliczyłem. Jeszcze zmierzymy średnicę tym sposobem. Ok, jest prosto. Druga kreska. No i teraz mierzymy sobie od tej kreseczki do tej kreseczki jest 45,5 cm, więc wszystko się zgadza. Za ten kompresor zapłaciłem 1610 zł razem z przesyłką pobraniową. Powietrze mam spuszczone, tak jak widać. O. Pusto. Dobra, ruszamy. Kurde, ale wyłączę to światło, bo się odbija w telefonie. Ok. Dobra. Ruszamy i odpalam od razu stoper i jedziemy. Stop. Trochę może się spóźniłem, ale jest idealnie, nawet ponad 8 jest idealnie 120 PSI. To teraz troszkę spadnie, bo poprzednim razem też tak było, ale można założyć, że nabija do równych 8. 4,20. No te setne to wyrzucę, bo trochę późno wyłączyłem. Spuszczam powietrze. Minuta 7. Pomiary już mam. W pojemność zbiornika to jest 115 litrów. Ciśnienie robocze ustawimy 8, bo tak dobijało. Czas napełniania 260. Ciśnienie załączania. Załączyło się przy około 6 barach i czas nabijania 77 sekund. I klikamy sobie oblicz wydajność. Wydajność sprężarki bez uwzględnienia strat to jest 212 litrów na minutę. Z uwzględnieniem strat 15% to jest 180 litrów na minutę. Wydajność efektywna przy dobijaniu to jest 179 litrów na minutę i wydajność efektywna przy dobijaniu z uwzględnieniem strat to jest 152 litry na minutę. Producent deklaruje zdecydowanie większą wartość i oglądając jakieś filmy na YouTubie, to ta wydajność jest zdecydowanie większa. Dlaczego tutaj tak jest? Może przez to, że jeszcze kompresor jest nowy, niedotarty, może musi troszkę przepracować. Nie wiem. Jestem troszkę niepocieszony teraz.
wyszło to samo. Kompresorek jest fajny, bo ma rzeczywiście te 115 litrów. Wcześniej nie miałem nawet tu, bo tamten mój kompresor plus tamta butla razem dawały jakieś 90 litrów, a tutaj jest jednak 115. No to jest zdecydowanie więcej. Tylko że ta rzeczywista wydajność, nie wiem dlaczego, tak? Może jak się dotrze, będzie inaczej, może będzie jeszcze słabiej, nie wiem, ciężko powiedzieć. Oglądałem jakiś filmik, no i u kogoś wyszedł taki czas, 3,53 do nabicia, no i wydajność efektywna tam wychodziła 230 litrów na minutę. To już by było ok, bo 3 minuty 53 sekundy. U mnie było 4 minuty i 20 sekund. Skąd taka duża różnica? Przy dobijaniu tam wyszło 265 litrów. Dobijało tylko 52 sekundy. U mnie ponad minutę. Skąd ta różnica? Ja się Ciebie pytam, kurde, BJC. Czemu taki, kurde, jakiś słaby jesteś w porównaniu z tym BJC? Kompresor mi się podoba, bo jest kompaktowy. Butla jest taka niestandardowa trochę, bo jest taka gruba i krótka. Wygląda potężnie ta butla, ale jednocześnie jest taka króciutka. Nie zajmuje dużo miejsca, no a w moim garażu to jest bardzo ważna kwestia, bo niedługo tutaj nie będzie jak się ruszyć. Mała aktualizacja. Ta wydajność troszkę mnie zaskoczyła. Napisałem do serwisu Marpol. Zadzwonił do mnie stamtąd serwisant i wytłumaczył mi, skąd może wynikać różnica w wydajności efektywnej mojego kompresora. I dowiedziałem się tak, że kiedyś były stosowane koła 90 mm, a później zostały zmienione na 80 mm. Co w rzeczywistości daje właśnie takie wyniki. Przy moim kole, tak jak tutaj sprawdziłem w kalkulatorze, to silnik osiąga 862 obroty na minutę. Znaczy nie silnik, tylko pompa. Już przy kole 90 mm obroty rosną na pompie do 900, no w przybliżeniu 970 obrotów na minutę. Więc taka wartość realna jest, jaką pompa mogłaby pracować, żeby mieć te 250 litrów wydajności na minutę. No i tak jak obliczyłem proporcjonalnie, no to tak by się zgadzało. A skąd 270? No bo można założyć też koło setkę. Dla przykładu dla koła 100 mm na silniku pompa by dostała około 1070 obrotów na minutę, więc no już sporo więcej. 100 obrotów więcej niż przy 9, no i praktycznie 200 obrotów na minutę więcej niż przy 80. Także ta wydajność faktycznie mogłaby wtedy wynosić około 270. Jestem zadowolony, bo rozwiało to moje wątpliwości, czy czasami mój kompresor nie jest zepsuty. No i teraz wiem, że nie jest. Po prostu to wszystko jest zasługa tego koła pasowego. Tutaj silnik ma sporą regulację, także koło pasowe można sobie bez problemu założyć większe, gdyby była taka potrzeba. Bez w sumie żadnych przeróbek, tylko ściągamy koło, przesuwamy lekko silnik, nawet paska nie trzeba wymieniać. Wtedy można osiągnąć lepsze wyniki. No wiadomo, nie każdemu to potrzebne. Ja jeszcze sam nie wiem, czy ten wynik około 200 litrów na minutę mi będzie wystarczał, czy nie. Jeśli nie, no to będę mógł sobie założyć większe kółko. Całkiem możliwe, że tamten film, który widziałem, właśnie miał troszkę większe koło. No w sumie on był nagrany 5 lat temu. Przez 5 lat producent może stwierdził, że koło było za duże i no nie wiem. No fakt faktem, jeśli producent zmienił koło pasowe i wydajność już nie jest taka osiągana, jak powinna być, no to powinna być o tym jednak ta informacja, żeby człowiek miał świadomość tego, że kupując kompresor nie będzie już miał 250 litrów wydajności takiej deklarowanej, tylko na przykład 220, no czy coś takiego. No ale już mniejsza z tym. Najważniejsze, że wiem już o co chodzi. Najbardziej się dla mnie liczyło, to jest to, że butla ma rzeczywiście 115 litrów. Większość producentów zawyża pojemność butli, przez to też i ta wydajność efektywna jest wtedy większa. No bo jeśli na przykład nabijamy butlę 50 litrów, która w rzeczywistości ma 40 litrów, no to wydajność efektywna będzie sporo większa, tak? Widziałem czasami komentarze, że butla miała mieć 100 litrów, a ktoś obliczył i wychodzi, że ona ma 80. No to jest 20 litrów mniej, więc ta wydajność efektywna też będzie dużo większa, bo w rzeczywistości pompa musiała pompować tylko te 80 litrów, a nie 100. Niedługo będę działał z Zafirą, bo mam trochę rzeczy do zrobienia, także będę używał na pewno pneumatycznych narzędzi, no i wtedy w sumie przetestuję go w boju. No bo taki test tam napompować go i spuścić powietrze i napompować, no to wiele nie daje. Najważniejsze jest, jak to się sprawdzi w praktyce. O to chodzi. Dobra, bo się rozgadałem, miałem tylko zrobić aktualizację, a tutaj kurde nawijam. A, jeszcze jedna rzecz, fajna. Z przodu kompresora jest
no taki kurde, taka zaślepka, którą można sobie odkręcić i wkręcić tutaj bezpośrednio zawór. No i dla mnie to jest w sumie ważna rzecz, bo nie będę musiał wspawywać mufy. Ci, którzy oglądali, to wiedzą, jak to się skończyło, a ci, którzy nie oglądali, to zapraszam tutaj do obejrzenia. Jakby ktoś miał jakieś pomysły, albo ktoś by się zastanawiał nad czymś, no to mogę zrobić jakiś teścik, że konkretnie na przykład, a spróbuj na przykład podłączyć to, zobaczyć, no to już od Waszej kreatywności zależy. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej!